Ale to jest kurde szok. Masakra to jest, masakra. Spodziewałem się, że aż takie coś tutaj spotkam. Wszędzie żebrające dzieci, wszędzie bezdomni. Muszę się czaić z telefonem, bo ludzie tu strasznie nie lubią nagrywania. Śmieci są tutaj nie wszędzie. Przyjechałem teraz na plażę. O, tu kolejne grupy żebrających dzieci. Kolejne slumsy. Ale jestem zaskoczony, co ja widzę w tym kraju, naprawdę. Lekko tu nie ma z nagrywaniem, tak wam powiem. Ale to jest bardzo ciężko. Co chwilę ktoś się czepia. Ale tu jest patola, kurwa. Przed chwilą gościu koło mnie wojnę robił. Przede mną inny wali gruzem na ulicy. Musiałem przerwać nawet. Nie wiem w którym momencie podszedł do mnie gościu taki porobiony mocno tym katem. Zęby miał po prostu czarne od niego aż. I mówi, że nie, żeby tu nie nagrywać, że tu strasznie nie lubią nagrywania. Że wiesz, że wyciął mi tylko zwrócił uwagę, żeby nie nagrywać, ale jak ktoś inny zobaczy, to mogą mieć duże kłopoty. Ale z racji tego, że mnie to mało interesuje, to robię swoją robotę. Nagrywam, pokazuję, jak tutaj wygląda. Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Somalilandu, dokładnie z Hargeisa, czyli stolicy Somalilandu. Jest to mój ostatni dzień tutaj, a dokładnie ostatnie parę godzin, które tutaj spędzę. Ogólnie tryb bardzo fajny, ale uważam, że akurat w tym kraju zostałem trochę za długo. Wczoraj mogłem spokojnie lecieć dalej. Dzisiaj lecę do Djibouti, czyli do kraju, który znajduje się bardzo niedaleko stąd, ponieważ będę leciał tylko 40 minut. Podejrzewam, że małym samolotem. No i fajnie, jestem podekscytowany, że jadę zobaczyć. Wczoraj dostałem ostrzeżenie od pewnego pana, w windzie, który zagadał mnie, co tu robię i tak dalej, i tak dalej. I mówi, gdzie lecę dalej? Ja mówię, że do Djibouti. On powiedział, że w Djibouti będę miał bardzo ciężko nagrywać, że ludzie są strasznie elektryczni na to, że ludzie nie lubią być tam nagrywani. No ale jak ja sobie tak pomyślałem, w Mogadiszu też nie byli, a przygotowałem całkiem fajne odcinki z Somalii, także jeśli jeszcze nie widzieliście w Somalii, serdecznie zapraszam. Także w Djibouti też dam sobie radę. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, pamiętaj o tym, że jest dużo fajnych odcinków, dużo fajnych serii już z różnych krańców świata. Zapraszam serdecznie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw suba. Lokalne autobusy. Rozwalony jest. Ale miałem teraz przypał. Policjant akurat kierował ruchem, a ja nagrywałem autobus i on, chodź tu, bierze mój telefon, wyrwał mi telefon z ręki i zaczyna mi przeglądać, co nagrywałem. Właśnie nie kręciłem ciebie, tylko nagrywałem autobus, jaki jest rozwalony. Przeglądnął, masz, ale się zesrał mocno do mnie. No. W ogóle mi wyszarpał telefon z ręki, nie fajnie. Niedobrze, niedobrze. Ale nic nie usunął. Mój przewodnik mówi, jeszcze muszę ci coś pokazać fajnego. Ale statua. A mówi, musisz ci pokazać statuę, gdzie stoi czołg. Ja myślałem, że będzie prawdziwy czołg. A to takie w kicy robione. Dobre, dobre. Tutaj od razu widać różnicę między Somalilandem właśnie a Somalią. Tu wszędzie autobusy są, akurat idziemy przez dworzec, będziemy zobaczyć na jakieś jedzonko, ale rozwalone są mocno. Patrzcie na to tu. W ogóle to jestem zafascynowany tym, co wczoraj zobaczyłem. Ci nomadzi żyją tutaj, wiecie, zrobione tylko z takich szmat jakichś i blachy, te namioty, a w środku elegancko łóżko postawione, jakaś podłoga zrobiona i dają radę. Ciekawe. Aha. Tutaj
Ciekawie to wygląda. Fajnie, to jest wszystko usypane tutaj. Hello, hello. Lubię takie miejsca odwiedzać, bo w takich miejscach właśnie największe życie się dzieje. Ciekawe to jest. Muszę to właśnie uważać, jak nagrywam, żeby tak nie złapać jakiegoś policjanta albo żołnierza. Ogólnie powiem wam tak, mało kto tutaj w ogóle w Somalilandii się czepia, żeby nie nagrywać, ale jak ktoś się już przyczepi, no to wiadomo, kobiety nie chcą, zasłaniają się od razu i tak dalej, no ale to akurat rozumiem. One ogólnie nie lubią się pokazywać. O, robienia w Indiach. Ale powiem wam, że... Spokojnie. Powiem wam, że dobrze, że tutaj nie ma tych tuk-tuków, bo sobie nie wyobrażam, jakby tu były tuk-tuki, jakie by tu korki były. Z takich ciekawostek, które jeszcze nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie w poprzednich odcinkach. Może to mówiłem w odcinku Somalii, ale może nie każdy widział. To jest to, że tutaj oni uważają się oczywiście za osobny kraj. Na arenie międzynarodowej nie są osobnym krajem. I oni, jeśli chcą gdzieś pojechać, to oni i tak muszą brać paszport Somalii. Nie dostaną tutaj swojego paszportu, przez to, że właśnie są nieuznawani na arenie międzynarodowej. Także mimo tego, że oni uważają, że są osobnym krajem, mają wszystko, mają swoją flagę, rząd, pieniądze, mają granice, to i tak jak chcą gdzieś jechać, to muszą mieć paszport somalijski. Wchodzę w kolejną część teraz. Zobaczcie siły. Właśnie idziemy gdzieś na jedzenie. Dobrze trafiłem, że dzisiaj jest czwartek. W piątek to już dużo tu nie zobaczą, no bo w piątki mają święty dzień, to mają wszystko zamknięte. A co można zaobserwować, że tutaj bardzo dużo osób, właśnie bardzo dużo kobiet ma całkowicie zasłonięte twarze. This is camel? This is camel. O, co to jest? A cow? A camel? A beef, this is camel. Okay. Okay, thank you. Ciekawe. A tutaj. O. Jak jest tutaj. Wszystko jest ze sobą zbite tak w kupie i co chwilę ktoś widzi, że nagrywam, nawet jak z przyczajki staram się nagrywać. No i dużo osób nie jest zadowolonych, ale wiecie, ja mam swój stary sposób, uśmiechnę się, hello, hello, idę dalej, nie zwracam uwagi. Wiecie jak jest, ja dobrze wiem, o co im chodzi, jak zaczynają na mnie krzyczeć, żeby nie nagrywać. Ale palę frana, że nie rozumiem oczywiście. No bo co mam zrobić? Przecież nie będę kasował materiału, bo tak to za wiele wtedy bym nie pokazał, jakbym musiał wszystko kasować. Fajna czapka. Stoją dzieciaki się bawią, albo pracują, nie bawią się. No to nie jest zabawa, pracują raczej na pewno. Yes. Somali culture. Okay. What will be there? Pictures and traditional dance moves. Okay. Clothes. Okay. Dobra, na sam koniec jeszcze przyjechaliśmy tutaj takie centrum kultury, żeby pokazał, co tutaj mają ciekawego. Jakieś stare, same takie historyczne rzeczy. Także wam tylko taką przybitkę robię, żebyście sobie mogli zobaczyć. No i wszędzie te rysunki, które właśnie znaleźli, te krowy i tak dalej. To co w Last Gate, co wam pokazywałem w jednym z odcinków. To jest ciekawa sprawa napisana, to jest właśnie tak, jak on mi opowiadał, że jak kiedyś to wyglądało właśnie w Somalii tradycyjnie, że jeśli facet chciał poprosić kobietę o to, żeby za niego wyszła, musiał rodzinie właśnie zapłacić cenę, jaką było 1000 wielbłądów, koń
i właśnie strzelba. O, nie było lekko. Teraz na te czasy to było prawie niemożliwe. Znaczy, ze względu na to, że jak wielbłąd kosztował $1000, to trzeba było zapłacić razy 100. $100,000 za żonę. Nie ma szans. Dobra, jeszcze kolejne jakieś rzeczy, które chciałem mi pokazać, to w sumie już olałem. Ze względu na to, że miał być to jakiś cmentarz, który tutaj jest angielski, który jest tutaj w I wojnie, II światowej, jak była kolonia brytyjska właśnie, i jeszcze jakieś muzeum, ale co mnie to interesuje, tak w sumie szczerze mówiąc, lecę na lotnisko. No, jestem już na lotnisku. Tak wygląda cały terminal. Bardzo małe lotnisko. Zastanawiam się, czy będę leciał. Patrzcie, jak wygląda waga na lotnisku w Somalilandzie. Niezły old school. Przed chwilą kazali mi właśnie ważyć plecak. W ogóle dobre jest to, ja im mówię, czy mogą mi dać siedzenie przy oknie. Oni tak się patrzą. Siedź gdzie chcesz. Że nie ma wyznaczonych miejsc, że każdy siada, gdzie mu się podoba. I jak leciałem tutaj do Somalilandu, to było to samo. Każdy siadał, gdzie chciał i tyle. Lotnisko, na którym nie ma pasażerów prawie w ogóle. Tak wygląda praktycznie całe. To jest jeden sklepik tylko. Znaczy jeden sklepik jest taki spożywczy, a tutaj można kupić jeszcze jakieś pamiątki. Niestety jeden kraj, z którego magnesu nie kupię, bo no nie ma po prostu. Wiecie co, jak podróżuję po świecie, to no, odwiedzam dużo miejsc, nie ma co gadać. Ale zawsze staram się tak myśleć, do którego kraju chciałbym jeszcze wrócić, żeby go na pewno zobaczyć jeszcze raz, żeby coś nowego zobaczyć, coś odkryć. No i właśnie Somaliland do takich krajów nie należy, na pewno nie. Tutaj nie ma co robić totalnie. Fajnie, że tu byłem, fajnie, że zobaczyłem, jak to wygląda. No ale nie widzę potrzeby, żeby kiedykolwiek znowu tutaj przyjechać. To jest taki kraj na przykład jak Brunei. W Brunei też nie ma potrzeby jechać. Jest dużo takich krajów, które po prostu trzeba zobaczyć i tyle, no. No i Somaliland na pewno się do nich zalicza. Zobaczymy, co będzie w Djibouti. No, nasz samolot przyleciał, ale malutki. No, wygląda jak jakiś taki prywatny jet. Na płytę lotniska wchodzi się z taką bramę. Jak do jakiegoś ogrodu. Tak wygląda w środku. Z jednej strony jeden fotel, z drugiej dwa. No i wylatuję z Somalilandu. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ponieważ w jednym z odcinków podsumuję wszystkie te trzy kraje, całą tą podróż, żebyście wiedzieli, jakie były plusy, jakie były minusy, co mnie denerwowało, co było spoko, kto był fajny, a kto nie. To też ważne. No i witam w Djibouti. Nie wiem, to też mówiłem, czy nie, ale witam serdecznie. Przyszedłem właśnie wszystkie odprawy, które chciałem zrobić. Tak, kiedyś była to kolonia francuska, dlatego językiem urzędowym to jest oczywiście francuski, ale i arabski. Także ciekawe, jak się dogadam po angielsku. Bo ani po arabsku, ani po francusku nie mówię. Jest to bardzo ważny kraj dla świata. To podkreślam. Dlaczego? Powiem wam później. Ale także jest to kraj z najmniejszą populacją w całej Afryce. Mieszka tu mniej niż 1 milion ludzi. Ale jest bardzo ważne. Patrzcie, już tu inaczej wygląda zabudowa. Już te domy naprawdę zupełnie inaczej wyglądają, jak takie, tak bardziej w takim europejskim stylu właśnie. Dobra, jestem już w pokoju, w hotelu i ogarniam się, idę na miasto, bo już jest 16, także długo mi nie zostało czasu. Zaraz będzie ciemno, czy zaraz za 2 godziny, może 2,5. Także cały czas coś skorzystać. Ale się wybrałem z buta. 3. piętro. Tak, mam przed hotelem. No burdel trochę jasne, nie ma co gadać.
Idę się przejść po mieście, zobaczyć co tu ciekawego jest. Powiem wam tak, jest tu taki syf, że po prostu szok. Ja z lotniska mówię kierowcy, a w miarę czysto, lepiej niż w Somalii. No i szybko to odszczekałem. Miazga po prostu. Jest naprawdę śmieci, folia i tak dalej, no wszędzie i wszędzie kozy wyjadają te śmieci. Przed chwilą kierowca powiedział, że Chińczycy trzymają łapy tak, że 80% całej ekonomii tutaj tego kraju to jest chińska po prostu. Że oni tu budują wszystko, budowali port, wybudowali drogi, osiedla, totalnie wszystko co się tylko da, że bez nich to ten kraj by zginął. Ale to jakie tu są slumsy wszędzie, ile tu jest śmieci, jak jest brudno, to jest po prostu szok. Serio, jestem zaskoczony. Tutaj kolejne slumsy się zaczynają. Ja mam tak ostatni raz taki burdel widziałem chyba w Indiach, albo nawet nie. Strasznie zaświecone jest. Kolejne slumsy. Ale jestem zaskoczony, co ja widzę w tym kraju, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Dużo bezdomnych tu jest wszędzie, dużo żebrających dzieci. Śmieci są totalnie wszędzie. Przyjechałem teraz na plażę. I popatrzcie, jak plaża wygląda. No jakbym po prostu w Pakistanie na plaży. Śmietnik okropny. Jestem naprawdę bardzo zaskoczony tego, jak to wygląda. Na plaży śpi też dużo bezdomnych. Miazga. Wszędzie po prostu folia i śmieci. Wybrałem się na wycieczkę. Taka objazdówka po mieście. Ja spoko, najbardziej mi się to opłaci, bo przynajmniej zobaczę wszystko. Ależ to był błąd. Kosmiczny. No ale cóż. W ogóle nie powiedziałem wam jeszcze, jak z przylotem tutaj. Miałem to powiedzieć na lotnisku, ale ze względu na to, że tam trochę się nasamotałem za bardzo, musiałem szybko wychodzić. Byłem spóźniony, w sumie o 1,5 godziny mój lot był opóźniony. Żeby tutaj przylecieć, trzeba mieć zaproszenie. Bez zaproszenia nie przylecicie, nikt was tutaj nie wpuści. To wam od razu mówię. Czyli tak jakby Somalia, Somaliland, Djibouti, wszędzie trzeba mieć zaproszenie, żeby przylecieć. Dodatkowo wiza kosztuje tutaj $25, wklejałem na całą stronę, co mi bardzo nie pasuje, bo mi się kończą strony. Wrócę tylko do Tajlandii, od razu muszę do ambasady dzwonić i umówić się na wizytę o nowy paszport, bo wobec tego będzie ciężko. W marcu planuję polecieć do Omanu, do Iraku i może jeszcze coś innego, także śledźcie kanał na bieżąco, bo będą ciekawe kierunki. Praktycznie teraz w każdym miesiącu będzie jakiś ciekawy kierunek, taki nawet bardzo ciekawy. Także myślę, że was fajnie wciągnie ten kanał i zainteresuje to, co wam mam do pokazania. Dobra, musiałem wymienić sobie teraz pieniądze. Tutaj widzicie, tutaj można zobaczyć po bokach właśnie siedzą takie panie i one tutaj działają jako kantor, a teraz już nie ma akurat. I po prostu się idzie do niej, ona ma ten sam kurs, co jakby się wymieniało gdzieś indziej. Także całkiem w porządku. O, taka pani z torebką na przykład. Wszystkie taksówki są tutaj zielone. Ogólnie dużo bardziej opłaca się tu zamieniać pieniądze u takich pań
niż na przykład wybierać z bankomatu, bo każda wypłata dość sporo kosztuje podobno. Zresztą powiem wam tak, no takiego syfu jak tutaj poza centrum naprawdę nie widziałem dawno. No śmieci były po prostu totalnie wszędzie. Ale to tak nie, że tak mało, to było tyle śmieci, że sobie nawet nie potraficie tego wyobrazić. No, jakbyście byli na wielkim wysypisku śmieci, no były wszędzie sterty, w paru miejscach w ogóle palili te śmieci, śmierdziało okropnie. Nie spodziewałem się tego tutaj. O, zaczęła się modlitwa. Przed zachodem słońca będzie jeszcze jedna po zachodzie słońca. O, tutaj jest meczet dokładnie, ale co ciekawe, kościół katolicki też widziałem. Normalnie jest. W ogóle powiem wam tak, bieda jest okropna tutaj, bo tyle żebrających dzieci, brudnych dzieci żebrających i w ogóle ludzi na ulicach śpiących i tak dalej dawno nie widziałem, bardzo, bardzo dawno. A tutaj po prostu szok. No, patrzcie, ile tu ludzi po prostu siedzi. No masakra to jest, masakra. Spodziewałem się, że aż takie coś tutaj spotkam. Taksówki zielone wszędzie te same. Włocki. Muszę się czaić z telefonem, bo ludzie tu strasznie nie lubią nagrywania. Totalnie. Dlatego muszę cały czas na 0,5 palić frana i nagrywać po prostu. O, tu kolejne grupy żebrających dzieci. Tutaj sprzedają kat. Bardzo popularny też jest tutaj. Żują tu też wszyscy. Ale musicie wiedzieć o tym, że tutaj położenie samego Djibouti jest bardzo ciężkie dla nich. Ze względu z jednej strony Somalia, wiadomo, przerąbane. Dalej Etiopia, to z Etiopią to jeszcze. Dalej Erytrea. Erytrea, dzisiaj słyszałem takie porównanie, że to jest taka Korea Północna dla Afryki, że tam jest tak ciężko. Dodatkowo naprzeciwko, dzieli je tylko morze, w sumie Morze Czerwone, jest Jemen, gdzie od wielu lat wojna domowa. Także no naprawdę mają tutaj nieciekawą pozycję, ale dlatego są tak ważnym krajem tutaj. Musiałem przerwać nawet, nie wiem w którym momencie podszedł do mnie gościu taki porobiony mocno tym katem. Zęby miał po prostu czarne od niego aż. I mówi, że nie, żeby tu nie nagrywać, że tu strasznie nie lubią nagrywania. Że wiesz, że wiecie, on mi tylko zwrócił uwagę, żeby nie nagrywać, ale jak ktoś inny zobaczy, to mogą mieć duże kłopoty. Ale z racji tego, że mnie to mało interesuje, to robię swoją robotę. Nagrywam ją, pokazuję, jak tutaj wygląda. Dobra, to żebyście wiedzieli, dlaczego ten kraj jest taki ważny dla świata. Ze względu na to, że samo to musicie wiedzieć o tym, że Djibouti to jest kraj, a także Djibouti nazywa się stolica tego kraju. No, trochę taka dziwna akcja, no ale tak jest. Tutaj znajduje się bardzo dużo baz wojskowych z różnych krajów, na przykład takie jak z Chin, z Ameryki, z Francji, z Niemiec, tam jeszcze parę jakichś tam jest. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że tutaj dokładnie ten kraj jest bardzo ważnym łącznikiem, ponieważ znajduje się cieśnina Bab al-Manda, a dalej kanał Suezki, czyli po prostu łączy to Europę z resztą świata. Dlatego jest to tak bardzo ważne i strategiczne miejsce. Bazy wojskowe oczywiście są tutaj po to, żeby ochraniać w razie czego te statki przez to, co tutaj się też dzieje. W okolicy jest Jemen, jest na dole Somalia. W Somalii się już podobno uspokoiło, ale wiecie, jakby nie patrzeć, są kraje, w których te terytoria są bardzo gorące, można tak powiedzieć. No.
wiadomo o co chodzi. Jak chodzi o coś, to chodzi oczywiście o biznesy. Ten pływa bardzo dużo statków i tak dalej. No po prostu jest bardzo ważna ze względów biznesowych. Jak wiecie, dalej tam wszystko, jak całe te kraje, wszystkie te kraje takie jak wiecie, Dubaj, Kuwait, Arabia Saudyjska i tak dalej, to 1/3 podobno, 1/3 gazu i ziemnego i ropy naftowej właśnie przepływa też tędy do Europy. Także to jest bardzo ważne. Tak samo Chiny mocno trzymają na tęgę. Tak jak wam mówiłem, Chiny tutaj w ogóle wspierają 80% gospodarki i tak dalej, że budują drogi, port zbudowali, tam wiecie, osiedla i tak dalej. No, oni wszystko mają w tym duży biznes. Także tak to wygląda. Ale poza tym jest to taki syf, jest to taki brud wszędzie, że po prostu masakra. Idę jeszcze właśnie teraz wyjść zobaczyć, jak to wygląda trochę po zmroku, będę wiadomo się odczaić z nagrywaniem. Dalej zobaczyć, no. Ale jestem zaskoczony, bardzo jestem zaskoczony. Dobra, wybijam wieczorem zobaczyć, co tu się ciekawego dzieje. Dzisiaj przejść jeszcze gdzieś miejsca, w których nie byłem wcześniej. Jestem trochę zdenerwowany, bo dzisiaj jest dzień, jak wypadał 3. odcinek z Somalii. I powiem wam, że YouTube robi takie problemy okropne, żeby w ogóle publikować stamtąd odcinki, że nigdy wcześniej nie miałem takich problemów, jak mam właśnie teraz. Że każdy odcinek zablokowany. Teraz tu się zdecydowanie pozmieniało. Dużo więcej ludzi jest niż było wcześniej. Pokazałbym mam jakiś śmietnik po drugiej stronie, ale się doczepią zaraz na pewno do mnie. Ale to jest burdel, szok. Ale jest burdel. Ale właśnie to jest życie lokalne. O, sorry. Totalnie lokalne życie. Idę gdzieś poszukać jeszcze czegoś. Lekko tu nie ma z nagrywaniem, tak wam powiem. Ale to jest bardzo ciężko. Co chwilę ktoś się czepia. Fajny klimat tu jest. Ale bardzo mało można spotkać ludzi z zagranicy. Ale spotykam, że nie było. Wszędzie owocki. Kurde, jak tu by tutaj ludzie byli tacy otwarci na nagrywanie, żeby się nie czepiali. Ja mógł taki materiał świetny zrobić z takiego lokalnego życia. No ale niestety. Nie można mieć wszystkiego, nie w każdym kraju się tak da. A Djibouti na pewno należy do tego, których się nie da. Tak łatwo. No i tak nagrywam, i tak się staram. Tak palę frana, jak ktoś mnie upomni. No ale nie jest lekko. Ale to przed tym mnie ostrzegali, zanim tutaj przyjechałem, że będzie bardzo ciężko. Powiem wam tak szczerze, że w sumie cieszę się, że wracam już do Tajlandii za niedługo. Że ta podróż nie była taka długa, bo no, nie ma co gadać, ale Somaliland może nie, no ale wiadomo, tam też wszędzie jest broń, no, ale nie tak jak Somalii. Ale takie kierunki bardzo męczą człowieka. Jak jednak widzicie taki kraj, który jest po wojnie, długoletniej wojnie, wiecie, tam 30 lat trwała wojna domowa. Wszędzie ta broń, to wojsko. No, czujecie ten klimat taki, że nie całkiem jesteście mile tam widziani, bo to można było tak trochę odczuć. No. Z jednej strony mówić, że spoko, ale z drugiej strony chyba nie spoko. Powiem wam, że to męczy. Chociaż wiadomo, no, teraz ta podróż nie zmęczyła mnie tak na przykład jak Afganistan, bo w Afganistanie się bardzo źle czułem. Tam czułem cały czas, wiecie, wzrok talibów na sobie, ale to tam też dużo sobie po prostu sam wbiłem do głowy, no. Niestety tak się stało. Wiem, że ktoś może powiedzieć, bo ktoś był i tak nie miał. No dobra, ale pamiętajcie o tym, że każdy jest inny. Ja wyglądam trochę inaczej, rzucam się w oczy, jestem cały wytatuowany, mam połamaną twarz. No jednak zwracam na siebie uwagę. Jednak zwracam na siebie taką uwagę, że
takich krajach mogą oni podejrzewać na przykład, że jestem jakimś żołnierzem, jestem jakimś szpiegiem i tak dalej, i tak dalej. Jak oni zobaczyli u mnie kamerę na klacie, no to od razu myśleli też, że to jest kamera. Znaczy jak zobaczyli mikrofon, to pomyśleli, że to jest kamera. I tak samo miałem tutaj, że pytałem się mojego przewodnika, mówię, mogę mieć tu mikrofon? On mówi, no niby możesz mieć, ale też to będzie się rzucało w oczy na pewno. Także odpuściłem, w wielu przypadkach w ogóle nie używałem go. Dlatego tam gdzieś nieraz było słychać wiatr, ale no po prostu to było ze względu taki, żeby nie zwracać na siebie uwagę. No, męczą te kierunki, naprawdę, ale z drugiej strony ja tak to lubię. Nie wiem dlaczego, ale tak lubię takie kierunki odwiedzać. Dlatego jak wrócę, 2 tygodnie przerwy, akurat mam urodziny, także zrobimy imprezkę urodzinową, zacznę remont mieszkania, znaczy domu, bo wreszcie możemy zacząć. No i lecę do Iraku. No. Później w kolejnym miesiącu ma być Jemen, później znowu coś. Będzie super, naprawdę będzie super. Wiecie, to tak siedzę sobie teraz przy drodze już od jakieś, nie wiem, 30 minut. Obserwuję sobie ludzi. To tu jest bardzo taki pomieszany arabski klimat. Taki arabski, wiadomo, z afrykańskim. Ale no, nie jest to typowa Afryka. Totalnie. To już jest zdecydowanie inaczej. Serio. Przez tą różnorodność ludzi tutaj nikt prawie na mnie uwagi nie zwraca, jak sobie chodzę po ulicy. Tylko zwracają na nagrywanie. Co chwilę ktoś upomina, że nie nagrywać. Ale tak to jest pełen luz. I w ogóle tutaj to już są normalnie bary, że można iść się piwka napić. To nie jest już taki typowo muzułmański kraj. Jednak już jest inaczej. Ale tu jest patola, kurwa. Przed chwilą gościu koło mnie wojnę robił. Przede mną inny wali gruzem na ulicy. Miazga. Dobra, starczy tego dzisiaj, bo przyjemnie się tam siedziało, a jak zobaczyłem, jak ten gościu wali gruzem przede mną, idę do hotelu. Poczytam książkę, bo u mnie internet w pokoju nie łapie niestety. Do spania. Jutro kolejny dzień w Djibouti. Jutro akurat fajne miejsce. Najbardziej popularne miejsce w tym kraju. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, wspierajcie ten kanał i pamiętajcie, że wcześniej było jeszcze dużo innych odcinków. Było chyba ten jest numer 9 albo numer 8. Także zapraszam serdecznie. Somalia, Somaliland, Djibouti. Yo!